Siema, witam. Postanowiłem zacząć kolejną serię Zagrajmy Wy i chcę sobie teraz przejść grę Stray na konsoli PlayStation 5. Jest to gra, którą przechodziłem już kiedyś na Nintendo Switch, ale tam wyglądała dość słabo i chodziła dość słabo, więc teraz chcę ją zacząć od nowa po prostu na PS5 w takiej jakości, w jakiej powinno się grać w tą gierkę. Gra Stray, jakby ktoś nie wiedział, jest to dość nietypowa gra indie, w której wcielamy się w kotka i sterujemy poczynaniami małego kota w takim dość postapokaliptycznym świecie. I nasz bohater trafi tutaj do takiego przedziwnego miejsca, ale to będziemy śledzić to wszystko na bieżąco, chociaż podejrzewam, że każdy, kto chciał tą grę poznać, to na pewno już dawno to zrobił. Ale będę starał się tutaj prowadzić narrację w sposób taki, jakbym po prostu mówił do osób, które będą przeżywać tą przygodę po raz pierwszy. Więc zaczynamy. Oto jest nasz rudy kiciak i jego kocia rodzinka. Na początku musimy się tutaj troszeczkę pobawić ze swoimi pobratymcami, żeby wprowadzić się w taki koci nastrój. I zaraz wstaniemy i podejdziemy do kolejnego z koteczków. Pogoda jest dość taka deszczowo-burzowa, więc kotki kryją się w jakiejś takiej, kurczę, nie wiem, w jakimś takim jakby bunkrze starym czy czymś tego typu. I to są prawdopodobnie kociaki wszystkie z jednego miotu, ewentualnie niespokrewnione ze sobą, ale ja wolę się trzymać takiej wersji, że jest to kocia rodzinka po prostu, która trzyma się razem w tym dziwnym świecie, w którym nie ma ludzi. Więc teraz kotki zapadły sobie w sen. No wstawaj, kitek. Bierzemy się do roboty. I tak naprawdę teraz rozpocznie się dopiero właściwy, bardzo krótki prolog, który wprowadzi nas do tej gry. Wydaje mi się, że ta gra była dość nawet taka przełomowa, bo jak na standardy gier indie, to ona jednak prezentuje się bardzo ładnie. Ma bardzo wysoki poziom graficzny. No i jest też bardzo oryginalną grą, trzeba powiedzieć. Niektórzy uważają tą grę za grę doświadczenie. I tak rozpoczynamy właśnie prolog, który nazywa się Za murem. Nasz kot nie trafił jeszcze do tego postapokaliptycznego miasta, ale nastąpi to dosłownie za moment. Teraz będziemy mieli króciutkie zapoznanie się ze sterowaniem, które jest w sumie banalnie proste, no ale musi być jakieś takie wprowadzenie lekkie, fabularne. I co na pewno odróżnia tą grę od wersji na Switcha, w którą grałem, no to jest grafika. Tutaj gierka wygląda naprawdę rewelacyjnie. No i przede wszystkim śmiga w 60 klatkach. Wciskając kółeczko miauczymy. Chociaż to ma raczej funkcję tylko taką dekoracyjną. No i tutaj nie możemy swobodnie skakać, tylko jeżeli zbliżymy się do krawędzi, na którą kot może wskoczyć, to wyświetli nam się X i po wciśnięciu X kotek sobie z gracją wskoczy. Tak samo tutaj ma to na pewno na celu ten zabieg, sprawienie, żeby na przykład kot poruszał się właśnie z kocią gracją, a nie skakał i gdzieś nie trafiał albo spadał. Tutaj możemy się napić wody, ale to też ma funkcję pełni jedynie dekoracyjną. Nie ma to żadnego wpływu na grę, więc można to swobodnie pominąć, jeżeli by się chciało. Jakieś fajne wodospady tutaj nam lecą, kaskady wody. Dawaj, kotek.
I tutaj jest stado gołębi, o które właśnie nasz ziomeczek spłoszył. Nie zdążyliśmy się im zbyt dokładnie przyjrzeć. Tu możemy chyba wybrać dwie ścieżki, iść albo prosto, albo od razu tutaj zejść na dół. Koniec końców i tak byśmy musieli zejść na dół i tutaj będziemy trzymać X, wtedy wykonamy serię skoków, czyli po prostu nie trzeba za każdym razem wciskać X-a, a wystarczy przytrzymać go troszkę dłużej, to wtedy kotek po prostu wykona jeden skok po drugim. I tutaj będzie też bardzo fajna sekwencja, będziemy przechodzić pod takim kanałem jakby i będzie taki fajny refleks światła na wodzie właśnie teraz. I tutaj mamy podpowiedź, że jak wciśniemy L2, to możemy się rozglądać swobodnie, że nasze kotki już dotarły. Co się tak ociągacie, sierściuchy? Jakaś tregra wisząca bardzo, bardzo wysoko w powietrzu. Spójrzcie tam na dół w tą otchłań. Patrzę tam nie bez przyczyny, bo zobaczycie, co się za chwilę wydarzy. Jeden mały skok dla czarnego i rudo-białego kota, ale tragiczny skok dla naszego rudzielca. Teraz tak naprawdę rozpocznie się właściwa akcja gry. Kotek spadł, chwycił się niczym Gandalf spadający w mori z Balrogiem i krzyknął "Run, fools", a następnie spadł w otchłań. I tyle go widzieli. Miejmy tylko nadzieję, że przysłowie o kocie spadającym zawsze na 4 łapy będzie tutaj odzwierciedlone dobrze, bo w przeciwnym razie nasz kotek mógłby nie przeżyć takiego upadku. No ale słyszę, że jego bracia i siostry go już tam gdzieś nawołują. On tu niestety widać, że łapkę sobie potłukł. Zasuwa tylko na 3. No, w lewo, daj w lewo, daj w lewo. Czemu glebnął akurat w te ścieki? Ładnie się przechylał na lewą stronę, ale postanowił klapnąć w ścieki. Cóż to jest za miejsce? Wygląda troszkę jak jakaś opuszczona stacja metra albo coś w tym stylu. Jakieś drzwiczki się otwierają. Pytanie, czy ktoś przy tym majstrował, czy też otworzyły się samoczynnie. Zobaczymy, dowiemy się tego może, a może pozostanie to tylko naszym domysłem. I co, kocie? Jak się wyspałeś w zielonych żygach, to poczułeś się lepiej. No cóż, może tam były jakieś środki przeciwbólowe albo coś rozpuszczone. Nie, oczywiście sobie tutaj żartuję. Więc dobrze, wyjdźmy już z tego wysypiska, wejdźmy tak jak tutaj nas gra prowadzi. O, i cóż my tu mamy? Martwe miasto, kolejny rozdział. Wygląda to troszkę, kurczę, jak jakiś Hongkong, no nie? Coś takiego. A cóż to za małe pokurcze uciekły nam. Podejrzewam, że one nie mają dobrych zamiarów. Kamera bacznie nam się przygląda, więc ktoś gdzieś siedzi i steruje tym wszystkim. I tu znów mamy te takie dziwne stwory. I ewidentnie jest to robot, martwy robot. Więc martwe miasto może nawiązywać do braku ludzi, ale jak widać są tutaj różnego rodzaju maszyny człowiekokształtne. Tutaj skakanie po tej wodzie zielonej i po tych deskach przypomina mi podobną sekwencję z The Last of Us, kiedy Joel musiał po takich paletach przeprawiać Ellie przez wodę, bo ona nie potrafiła pływać. Co my tu dalej mamy? Widać, że na kłódkę drzwi zakluczone. Follow me, podążaj za białym kotem.
Czyli jak w Alicji z Krainy Czarów, tylko zamiast za białym królikiem, to podążaj za białym kotem. I tutaj gdzieś będzie wiadro. O, jest tutaj wiadro. Wezmę je zawczasu, bo będzie nam za chwilę potrzebne. Będziemy musieli ten oto, moi drodzy, wiatrak zatrzymać. Trzeba rzucić w tym celu właśnie to wiaderko i jak widzicie, zablokowało ono wiatrak. Tutaj można też sobie dla zabawy pozrzucać puszki z farbą, ale nie ma to jakiejś głębszej funkcji w tym momencie. Natomiast musimy się dostać tu i tu, jak widzimy, są jakieś okna, więc fajnie by było wejść do środka. W tym celu trzeba będzie zbić szybę. Żeby zbić tą szybę, no to tutaj widać, jest jakaś puszka niebieskiej farby. Trzeba 3 razy ją pchnąć i voilà! Kotek rozrabiał po kociemu i zostawił wszędzie kocie łapki. Jest tu też dodatkowa taka funkcja, czyli drapanie dywanów, które ma, ale się kurzy z tego dywanu. Też ma funkcję tylko i wyłącznie dekoracyjną. To znaczy nie tylko, bo jest chyba jakieś trofeum w grze za podrapanie chyba wszystkich dywanów, z tego co się orientuję, natomiast no ja tutaj nie gram na trofea i mi na trofeach osobiście nie zależy kompletnie, także nie będę tutaj się starał cisnąć, żeby wszystkie te dywany koniecznie podrapać. No oczywiście te, które gdzieś tam napotkam, no to będę drapał, natomiast nie zamierzam sięgać do poradnika i szukać ich na siłę. Co te pokurcze małe tutaj narozrabiały? Ten robocik jeszcze żyje. Zwróćcie uwagę na jakie mają śmieszne głowy. Takie kurcze jak monitor albo jak telewizorek mały. Ale już taki z płaskim ekranem. No ten robot ewidentnie nie żyje. Jeżeli o robocie w ogóle można powiedzieć, że kiedykolwiek żył. Że raczej bardziej trafne będzie tutaj określenie, że nie działa. Oho, oho. Coś czuję, że zaraz się zrobi grubo. Tak, i teraz czeka nas sekwencja, kiedy to my staniemy się obiadem dla tych oto stworów, których nazwy jeszcze nie poznaliśmy, ale poznamy ją już wkrótce. Natomiast tymczasem, no, na miejscu tego kota to bym się też nie zastanawiał, tylko bym raczej uciekał zdecydowanie. I tutaj jest... W tym miejscu jest do zdobycia też trofeum. Chyba jedno z trudniejszych z tego co mi wiadomo. To znaczy ono polega na tym, że trzeba przebiec całą tą trasę i nie dać się ani razu ugryźć tym stworom. Natomiast no jest to dość karkołomne zadanie, no bo jak widzicie właśnie zostałem ugryziony, więc gdyby zależało mi tutaj na... Gdyby zależało mi w tym momencie na zdobyciu trofea, to niestety już bym go nie miał, musiałbym zadanie powtarzać, bo zostałem pokąsany. I z tego co się orientuję, to jest to dość ciężkie do wykonania, żeby nie zostać chapsniętym. Trzeba znać dokładnie ścieżkę i trzymać się albo lewej, albo prawej strony. Natomiast ja sobie już to odpuszczam. Jak zamiałczał, to aż monitory zaczęły się psuć. W tym miałku jest jakaś moc. Głęboka. Dobra. Teraz będziemy mieli troszkę sekwencję wspinaczkową, niczym koci Tomb Raider. Będziemy pokonywać, jak już zobaczyliśmy, że przemieszczanie się po ziemi nie jest zbyt bezpieczne z uwagi na czające się wszędzie te stwory, to lepiej będzie się poruszać tutaj po dachach, nie? Po wyższych kondygnacjach tego martwego miasta. A jeszcze w ogóle zwróćcie uwagę, że nie ma nad nami nieba.
jest tam strop, czyli to miasto nie znajduje się gdzieś tam na wolnej przestrzeni, tylko ono jest jakby pod ziemią albo w jakimś bunkrze zamknięte. W momencie, kiedy odłączyliśmy się od naszej kociej rodziny i spadliśmy w dół, to no to po prostu trafiliśmy do jakiegoś takiego jakby bunkra. Nie jesteśmy już na powierzchni. Tutaj wykorzystałem tą beczkę po to, żeby się po niej po prostu wspiąć wyżej. Teraz po tregrze przejdziemy na kolejny budynek. Kot się porusza z gracją niczym Nathan Drake z Uncharted. Czy tu trzeba zejść? Nie, chyba nie. To gdzie teraz, koteczku, mój drogi? Nie no, jednak chyba trzeba tam zejść, wiesz? Wiesz, Kitek, jednak miałeś rację. Ups! O nie, not again! Ale na szczęście koty mają 9 żyć, ale w tym wypadku lot nie był tak długi jak ten pierwszy. Więc musimy to obejść w inny sposób. Tędy chyba będzie trzeba się... O, wyżej wskoczymy. Kolejna deseczka, którą trzeba przewrócić. Pyk. Ciekawe, co byś zrobił, jakby ta deska się odbiła i spadła, nie? A oczywiście to gra. Ta deska za każdym razem musi upaść tak samo. Natomiast no, w rzeczywistości mogłoby nie być tak różowo. Czy ja się nie wracam? Nie, no chyba nie. Chyba tu nie byłem. Więc jak widać, troszeczkę było tutaj tej wspinaczki. Nie no, ewidentnie tutaj nie byliśmy. Można sobie oczywiście, jeżeli się chce, pomiałkiwać, trzymając kółko. Lampa spadła, więc w ostatniej chwili dosłownie udało nam się wskoczyć. I tu trzeba wyłączyć zasilanie, żeby taki wiatrak po prostu się wyłączył, żebyśmy mogli tędy przejść. Mieszkanie, kolejny rozdział, dość istotny. Wchodzimy do mieszkania pewnego człowieka. Jak widać, napisy w przeciwieństwie do innych napisów, gdzie tam były na budynkach, te są po angielsku. Czyli mieszkał tutaj ewidentnie człowiek. Miał nawet peceta starego typu z monitorem CRT. To nie jednym. Jest tu kolejny dywan, który można sobie podrapać. Co tu jeszcze jest ciekawego? Niepomyte naczynia, wino jakieś obalone w zlewie. Potrzebuję pomocy. Przejdźmy po kociemu, po klawiaturze. Dane uszkodzone. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy po kociemu wpisać hasło. No i nawet się nam udało. Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź obudowę. No dobra, chyba więcej nic tutaj nie wyrzeźbimy. I tutaj jest takie pomieszczenie. Kamera, jak widać, cały czas nas obserwuje. I są 4 gniazdka, więc trzeba zdobyć 4 takie jakby bezpieczniki, żeby coś uruchomić. Ewidentnie. Trzeba podejść blisko, żeby dało się go włączyć. Tutaj jest jeden. Wszystkie znajdują się w tym pokoju, także nie jest to wymagające zadanie. Drugi jest tutaj. Tutaj mamy z kolei trzeci. I czwarty będzie na szafce. Tutaj na samej górze kamera bacznie nam się przygląda. Ach, mruknął, aż bo z wysoka skoczył. Łapka go troszkę mogła zaboleć. I dzięki temu otworzy się tajny schowek za
szafką z książkami. Cóż tam jest w tym schowku, byśmy powiedzieli. Monitory podpowiadają nam, żeby jakiegoś takiego robocika małego znaleźć. Tam jest jakiś karton, no nie jest takim robocikiem. A cóż tu mamy? Takiego robota, jakiś sarkofag, może ten człowiek właśnie, co tu mieszkał, zamknął się w tym sarkofagu dawno temu. Zobaczmy, co to jest. To jest ten właśnie mały robocik, trzeba go tu przynieść. Tu jest taka jakby ładowarka, czy coś takiego w ten sposób. I teraz wszystkie dane z tych komputerów będą wgrywane do pamięci tego robota. Możliwe właśnie, że to te komputery sterowały tymi kamerami. Natomiast teraz cała ta, że tak powiem, jakby sztuczna osobowość została wgrana w tego malutkiego drona, który nazywa się B12 i będzie nam towarzyszył przez resztę gry. Będzie on tłumaczył dla nas z języka robotów na język koci, co dla nas będzie się oczywiście wyświetlać po polsku. Natomiast no, jest on kluczowy tutaj, no bo kot, wiadomo, nie mógłby się porozumieć z żadnymi istotami. Robot będzie jego tłumaczem. I zaraz już Więc jak widzicie, nie rozumiemy go, ale zadziałało, jestem wolny, dziękuję. Od razu przełączył się na tłumaczenie. Nie wierzyłem przekazom z kamer. Kot w martwym mieście, czyli tak jak mówię, te komputery miały wgraną jakąś osobowość i teraz ona została zauploadowana do tego drona i on widział właśnie nas przez te kamery. Te kamery, które nas śledziły, to był on. Nie pamiętam, jak mam na imię. Wygląda na to, że moja pamięć jest uszkodzona. Tak długo byłem uwięziony w elektronicznej sieci. Wiem, że pracowałem dla naukowca, który tutaj mieszkał. Tak, czyli ten naukowiec, o którym mówiłem, że tu mieszkał, który być może zamknął się w tym sarkofagu, to właśnie ten robocik pracował dla niego. Póki co mów mi B12, tak mam napisane na obudowie. Martwe miasto jest niebezpieczne, ale ty chyba wiesz, jak sobie poradzić. Zabierajmy się stąd za mną. Ten klucz otwiera drzwi, akurat to jeszcze pamiętam. Pozwól, że się tym zajmę. I ten robocik ma taką zdolność, bardzo dobrze. Bateria prawie na wyczerpaniu, podejdź tutaj. On ma taką zdolność, że potrafi skanować przedmioty i zamieniać je w wersję cyfrową, a później w dowolnym momencie znów je przemieniać w wersję fizyczną. Czyli odwrotność Sony, które postanowiło, że będzie gry zamieniać tylko w wersję cyfrową, a z powrotem już nie. Musisz go założyć. I teraz kotek dostanie swój skafander, z którego, jak widzimy, nie jest zadowolony. Przeszkadza mu, niewygodnie jest. Będzie się musiał oswoić z chodzeniem w tym, bo na razie nie podoba mu się to ewidentnie. Ten plecak zaprojektowano z myślą o małych czworonogach jak ty. Niewygodnie ci. Nie martw się, przyzwyczaisz się. Zdigitalizowałem klucz i umieściłem go w plecaku. No to jest właśnie to, o czym mówię. Że on może zmieniać przedmioty w rzeczy cyfrowe. I tutaj mamy taki inwentarz mały. Mamy tutaj kluczyk, który możemy oglądać. Na razie to jest jedyny przedmiot. Wspomnienia, które będziemy odblokowywać już za chwilę, więc na razie tu nic nie ma. Więc łatwizna. Jeśli kiedykolwiek zainteresuje cię jakiś przedmiot, możesz mi go pokazać lub innych, jeśli ich spotkamy. A teraz wydostańmy się z tego mieszkania. Okej. Otwieramy drzwi. Wybieramy właśnie ten kluczyk, który mieliśmy. Naciśnij strzałkę w lewo, aby użyć latarki. No i teraz, kurczę, mamy widok niczym z jakiegoś survival horroru, no nie? Drzwi na kod. Kodu nie znamy. Teraz go poszukamy. Gdzieś tutaj. O, jest tutaj coś na ścianie. 37-48. Sprawdźmy. Czy to, ale to na pewno musi być to, bo
bo nic innego tam nie było. Okej. Dobra, kotek. Otwieramy drzwi. Łapki poszły w ruch. Wow, spójrz na to miejsce. Ta winda w oddali to chyba ważne. Musimy iść w górę. Okej, ty tu rządzisz. Skoro potrafisz tłumaczyć z kociego na polski, to ja nie mam pytań. I tam widzimy kokody, jakieś struktury zbudowane przez te stwory, które nas wcześniej goniły. Więc jak widać, opanowały one dość duży obszar tego miasta. Jeszcze nie raz dadzą nam się we znaki. Czekaj, pamiętam, obszar na zewnątrz. Mam wrażenie, jakbym już kiedyś tam był. Czy to stamtąd pochodzisz? Obiecałem komuś, że się tam udam, tylko komu? Ta kartka pocztowa była inspiracją dla muralu. Zabierzmy ją. Zdobyto nowy przedmiot. Czemu mam te wszystkie wspomnienia? Jakim cudem się tu dostały? Idźmy dalej. I właśnie uzyskaliśmy jedno nowe wspomnienie. I wspomnienia dzielą się ogólnie na kategorie. Zobaczmy sobie tą kartkę pocztową. W sumie nic więcej nie ma. Natomiast jeśli chodzi o wspomnienia, dzielą się one na wspomnienia główne, czyli te 5 na górze takich prostokątów, oraz wspomnienia poboczne, te dolne kwadraciki. Te główne to są fabularne i one będą się w odpowiednich momentach gry pojawiać. Po prostu nie da się ich pominąć. Natomiast te wszystkie dolne to są opcjonalne i trzeba samemu je odnaleźć. Będę się oczywiście starał w miarę moich możliwości wszystkie odnaleźć. Fajnie by było poznać pełnię fabuły, natomiast jeśli się nie uda, no to nie wpływa jakoś na ukończenie gry. W dalszym ciągu grę można oczywiście bez problemu ukończyć. I tutaj znowu mamy te stwory, które wyglądają jak przerośnięte kleszcze, natomiast skaczą, gonią mnie, natomiast skaczą jak pchły, więc to jest to troszkę jak połączenie kleszcza z pchłą. I dochodzimy do slumsów, czyli kolejnej miejscówki. I wydaje mi się, że jak na pierwszy odcinek to może wystarczy, więc podsumowując, grałem w to wcześniej na Switchu i gra na Switchu wyglądała dużo gorzej i przede wszystkim chodziła dużo gorzej. Miała 30 klatek i to niestety niestabilne, bo w takich cięższych momentach to naprawdę rwało. Więc tutaj jest świetnie, wygląda bardzo dobrze, no i z chęcią poprowadzę kolejne odcinki tej serii. Tak więc dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Odcinki będą się ukazywać regularnie, myślę, że 2 razy w tygodniu, więc zapraszam do oglądania, komentowania, łapkowania. Trzymajcie się, cześć!